Mamy już nowy rok 2022. Nie wypadałoby podsumować stary. A był to wyjątkowy rok dla Engina i jego fanów. Po pierwsze, rok ten zaczął się od życzeń Engina dla wszystkich. Tak, naprawdę, od samego Engina. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, aşk dolu bir yıl olsun. Sevgiler. Engin kontynuował pracę na planie serialu Sefirin Kizi i mimo różnych przeciwności losu dotrwał do końca. Znając go, myśleliśmy, że po zakończeniu serialu znowu trzeba będzie czekać na kolejny projekt rok czy dwa. A tu niespodzianka. Z wywiadu z Aisha Arman, który ukazał się w maju, dowiedzieliśmy się, że nowy projekt już jest w planie. Jak się okazało, film o tytule Yolun Açık Olsun, co można przetłumaczyć jako udanej podróży, z Bogiem, powodzenia, ukaże się na platformie Netflix, a Engin gra w nim ze swoim kolegą Tolgą Sarıtaşem. Ale to nie koniec niespodzianek. Wkrótce po informacji o filmie pojawiła się wiadomość, że weźmie on udział w serialu na znaną platformę cyfrową Disney+. I to w dodatku, jak donosiły media, na podstawie napisanej przez niego historii. 3 projekty w jednym roku, tego jeszcze u Engina nie było. Najnowsze projekty zapowiadają się bardzo ciekawie, ze znanymi i nagradzanymi za inne projekty reżyserami, scenarzystami, kompozytorem. Kolejna rzecz, która na pewno nas zaskoczyła. Engin, który do tej pory stronił od mediów społecznościowych, założył konto na Instagramie. Dokładnie w pierwszy dzień wiosny. I tak dobrze, że nie 1 kwietnia, choć i tak niektórzy fani powątpiewali na początku, czy to na pewno jego konto. Konto Engina ma obecnie ponad 600 000 obserwujących, których przybywa z każdym tygodniem coraz więcej. Jak się okazało, Engin świetnie zna instagramową mowę, w tym na przykład hashtag TBT, czyli Throwback Thursday, wspomnieniowe posty, które kilkakrotnie opublikował. Niestety, ostatnio nas nie rozpieszcza. Tak naprawdę to nigdy nas nie rozpieszczał. Ma tylko 31 postów od momentu założenia, a w jego relacjach rzadko pojawia się jego twarz, na którą tak czekamy. Ale przynajmniej poznaliśmy jego koty. I tu kolejna niespodzianka. Wiedzieliśmy o Sefie, ale nie mieliśmy pojęcia, że od 2 lat w życiu Engina pojawił się także przystojny rudzielec o imieniu Fejas. Ten rudzielec zresztą był na pierwszym zdjęciu, które pojawiło się na jego koncie. A o tym, kim jest, dowiedzieliśmy się ze wspomnianego wywiadu z Aisha Arman. Tak, dodajmy, że w tym roku pojawiły się 2 wywiady z nim. Drugi ukazał się jesienią w L'Officielon, Turkiję. Tak, jestem nawet szczęśliwą posiadaczką tego egzemplarza. No to się uzupełniamy. Ty masz Officiela z Enginem z 2021 roku, a ja z 2015. Na koniec tegorocznych Enginowych niespodzianek trzeba wspomnieć o reklamie. Tak, to też jest nowum w życiu Engina. W przeciwieństwie do innych aktorów, on nigdy nie brał udziału w reklamach. A tu szok. Engin został twarzą kampanii reklamowej Shella. W rozmowach, które pojawiły się na ten temat, przedstawicielka Shella podkreślała, że nie bardzo miał na to ochotę i zgodził się dopiero wtedy, gdy stwierdził, że przedstawiona mu wizja firmy zgadza się z jego poglądami. To chyba nic już nas nie zdziwi, jeśli chodzi o niego. No, a fani mieli uciechę z filmików reklamowych Shella, w których on brał udział. Poza tym jego podobizny pojawiły się na stacjach benzynowych. Na takiej stacji chciałabym tankować w Polsce. Marzenie. Ja co prawda nie mam samochodu, ale biegałabym na taką stację kupić sobie kanapkę deli. Lub napić się kawy, patrząc na Engina i walnąć sobie z nim fotkę. Dzięki tej kampanii reklamowej odbyło się kilka spotkań z Enginem. Wspomnijmy tu m.in. Brand Week Istanbul, targi marki, w których wystąpił w niesamowitej koszuli. Dodajmy, że w tym roku w badaniu zorganizowanym przez Big Global Fashion Network Engin został najbardziej stylowym mężczyzną roku. Nie pierwszy raz zresztą. Wyprzedził takie znakomitości jak Johnny Depp i Adam Lambert. Coś jeszcze?
Były jeszcze spotkania z Enginem online z fanami. Najpierw w czerwcu z fanami, którzy w ubiegłym roku zbierali w jego imieniu na UNICEF Turcja, a potem w październiku z tymi, którzy w bieżącym roku składali się na fundację Daruszafaka. Na tym ostatnim spotkaniu otrzymał tort urodzinowy, bo przecież 12 października skończył okrągłe 40 lat. Fani z całego świata składali mu życzenia, a on pięknie podziękował im na Instagramie. Czyli naprawdę był to bardzo bogaty i pracowity rok dla Engina. A owoce tej pracy zobaczymy w tym roku. Jako jego fani jesteśmy pewni, że jego najnowsze projekty odniosą sukces. Czego mu szczerze życzymy.